Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Mam problem z kolorem. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Czołem lakierniku. Takich pytań słyszałem już setki. W dzisiejszym odcinku powiem więcej, jak radzić sobie z trudnymi kolorami za pomocą naszego nowego spektrofotometru A6. Zapraszam. Nowy spektrofotometr to nowe możliwości. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dobrać kolor tego samochodu, tak żebyśmy nie mieli problemu z kolorystyką. W tym przypadku mamy do czynienia oczywiście z dwoma różnymi podłożami, czyli metal i tworzywo sztuczne, co może mieć wpływ na ostateczny kolor. Także zrobimy sobie teraz dwa pomiary, żeby Wam pokazać różnicę w kolorze. Cześć, tu Damian. Pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu powierzchni, co właśnie zrobiłem. A teraz przechodzimy do pomiaru. Najważniejsza funkcja nowego spektrofotometru A6 to kamera, która sprawdza grubość ziarna. Pamiętajcie o wykonaniu pomiaru w 3 różnych miejscach. Drugą nową funkcją jest porównywanie pomiarów. Wspominałem już o tym, że kolor może się różnić w zależności od podłoża. Inaczej kolor będzie wyglądać na podłożach metalowych, inaczej na tworzywach sztucznych. Wszystkiemu winna jest najczęściej elektrostatyka, czyli nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Pokażę Wam, jak wygląda sytuacja tego auta. Skąd wiemy, że są różnice w kolorze? Mówi nam o tym współczynnik delty E. W szczególności jeżeli chodzi o kąt 15 stopni, ta delta wynosi prawie 7. Im większa delta, tym większe różnice w kolorze. Co musimy zrobić? Zrobimy sobie ponownie dwa pomiary na zderzaku oraz na błotniku i pokażemy Wam przy wymalowanych próbkach, jakie są różnice w kolorze. Zapraszam. Efektem prac z oprogramowaniem było wyselekcjonowanie kodów koloru, które by pasowały do naszych elementów. W przypadku zderzaka wybraliśmy kod koloru Kia BCL, wariant pierwszy dla tego kodu koloru. I co ciekawe, mieliśmy bardzo dobre dopasowanie, ponad 90%, także kolor świetnie powinien pasować. W przypadku błotnika użyliśmy tego samego kodu koloru, ale nie był to żaden wariant, po prostu oryginalna receptura dla tego kodu koloru. I co ciekawe, kiedy porównujemy dwie próbki do siebie, one bardzo mocno się od siebie różnią. I też kiedy patrzyłem na skład receptury, on też jest inny. Ale kiedy dopasujemy je do poszczególnych elementów, mamy świetne dopasowanie kolorystyczne. I to jest największa zaleta spektrofotometru A6, że niezależnie od miejsca, gdzie dokonujemy pomiaru, mamy super dopasowanie kolorystyczne na bazie receptur, które znajdują się w naszej bazie danych. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, nie ma kolorów trudnych, są tylko te źle zmierzone. Dzięki Damian za świetną pracę. A ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!